Cześć siemano, jeśli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś, żeby pojawiały się na kanale jak najczęściej, to może warto rozważyć drobne wsparcie mojego kanału, albo przynajmniej zostaw łapkę w górę, no i oczywiście kliknij suba. Teraz przejdźmy sobie do tematu dzisiejszego odcinka, bo ostatnio mówiliśmy sobie, ile dają bonusy do damage'u dla Druida. Tym razem przyszedł czas na MS-a. Sprawdzamy sobie, ile dają augmentacje dla Wizhura i Flamhura. Oczywiście, jeśli chodzi o metodologię, to pozostajemy przy tym samym, czyli nie używamy różdżki, żeby po prostu wyeliminować ten efekt obrażeń krytycznych, losowości obrażeń krytycznych, czyli nie używamy Wanda, nie używamy nic z krytem. Cały czas trzymamy ten sam magic level, czyli 145 dla Wizhura i 143 dla Grand Flamhura. Dalej używamy plus 13 obrażeń flat z koła, czyli 3 dodatkowe kulki. No i bijemy potwory, które są neutralne na dany żywioł, czyli z energii będziemy bić Ice Cold Buki, natomiast z ognia Energetic Buki. Dobrze, i przejdźmy sobie do tego, co nam wyszło. Zrobiłem sobie test po 30 hitów w każdym tak jakby scenariuszu, który gdzieś tam był według mnie potrzebny do tych obliczeń. I dlaczego 30? No bo gdzieś tam była dyskusja ostatnio na temat tego, że minimalna próbka to jest 100 hitów, natomiast sprawdziłem to na Terrachurze, jeszcze na Druidzie, okazało się, że różnice pomiędzy wynikami dla 100 hitów, a dla nawet 20 hitów to jest kwestia błędu pomiarowego, dosłownie jakieś tam minimalne, więc uważam za stratę czasu nabijanie aż 100 hitów w każdym scenariuszu, zwłaszcza dla Wizhura. A więc przejdźmy sobie najpierw do Wizhura wspomnianego. Średnie obrażenia bez wzmocnienia to jest 1070, natomiast ze wzmocnieniem o 6,44% więcej, czyli 1143. Minimalne obrażenia natomiast podniosły nam się o niecałe 6%, o jakieś 55 punktów. Natomiast maksymalne obrażenia również podniosły nam się o niecałe 6%, bo 5,94% z 1298 na 380, czyli jakieś 80 obrażeń około. Także ta różnica nie jest jakaś zatrważająca. Średnio mamy jakieś 6,5 powiedzmy sobie procenta więcej z bonusem, już zaokrąglimy do 0,5% na korzyść, czyli 6,44 średnio, natomiast te minimalne, maksymalne obrażenia podnoszą się około 6%. Dużo, mało, to już Wam pozostawiam tak naprawdę do oceny. Wydaje mi się, że lepiej mieć te 6% więcej niż mniej, no, natomiast zawsze kwestią sporną zostaje to, że wcześniej znerfili postacie, przez to te obrażenia są tak jakby jeszcze mimo wszystko zaniżone. Dalej przeszedłem sobie do Grand Flamhura. No tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo o ile przy Wizhurze dodatkowa augmentacja zwiększała nam obszar, o tyle przy Flamhurze pierwsza augmentacja daje nam 15% więcej obrażeń krytycznych oraz 10% szansy na obrażenia krytyczne, czyli wpada nam tutaj już element losowy, pomimo że nie używamy różdżki, i dopiero druga augmentacja daje nam tutaj zwiększenie obrażeń. Dlatego wykonałem sobie 4 testy, a nie jeden jak w przypadku Wizhura. Zaczynając oczywiście od flat na 143 magic levelu przy każdej próbie w Energetic Booka. No i bez żadnego wzmocnienia średnio wyszło mi 778 obrażeń, gdzie z pierwszą augmentacją, czyli z szansą na obrażenia
krytyczne i 15% zwiększonymi obrażeniami krytycznymi. Wyszło mi średnio 811 obrażeń na turę, czyli jakieś 4,1% więcej, mniej więcej tyle ten kryt podniósł. No też tutaj myślę, że zależy to gdzieś tam od szczęścia. I akurat dla tej próby myślę, że więcej, tak jakby większa próba statystyczna mogłaby tutaj zrobić jakąś tam różnicę, no ale powiedzmy, że przyjmuję te 4,1. Co ciekawe, najniższe obrażenia były dokładnie identyczne, czyli w 30 próbach najniższy hit znów powtórzył się 646. To uważam, że jest ciekawe, bo ta sama statystyka za chwilę powtórzy się dalej. Natomiast oczywiście największa różnica jest widoczna przy tych maksymalnych obrażeniach, bo jak trafiliśmy tego kryta, czyli o 15% wzmocniony damage, bo nie mylcie, jak macie trzeci imbuing, to kryty są zwiększone o 50%, z różdżką już jest 60%, więc prawdopodobnie z tą argumentacją to już będzie 75%. Z kryta będziecie uderzać więcej, natomiast argumentacja daje tylko 15%, dlatego ta różnica nie będzie jakaś kolosalna. No i tak jak tutaj wyszło zresztą z tego testu, no to maksymalne obrażenia były w tym wypadku o 13,1% większe. No myślę, że możemy to przyjąć w ciemną, to też kwestia losowa, mogło siąść kilka punktów więcej i byłoby te 15%, więc jak najbardziej tu się to zgadza. Z drugą, natomiast następny test, no to już dodałem drugą argumentację, natomiast zbierając informacje, przepraszam, najpierw mamy test standardowy, czyli dodałem drugą argumentację i mamy wszystkie hity jakie siadły. Tutaj mamy 846 średnio obrażeń, czyli 8,1% więcej niż bez żadnego wzmocnienia. Co ciekawe, maksymalny hit znów siadł 1060, czyli 13% więcej niż bez żadnych wzmocnień. I to jest dla mnie, to jest najciekawsza tutaj dla mnie statystyka, że w dwóch turach, w których było po 30, czy dwóch próbach, gdzie było po 30 hitów, najpierw siadły nam dwa takie same najniższe hity, natomiast w kolejnych, tak jakby przy kolejnej siadł taki sam najwyższy hit, czyli za każdym razem jak mieliśmy odpaloną argumentację, to z tą zwiększającą kryta, to najwyższy hit to 1060. Ciekawy przypadek? No, powiedzmy. Tak czy owak, ostatnią próbą było tutaj odpalenie obu argumentacji znów, natomiast tym razem po prostu wypisując hity, które zadałem, pomijałem tam, gdzie w service logu widniał, że był to hit, że był to krytyk, więc mamy tu tylko te hity niekrytyczne. No i tutaj średnia nam wyszła 830, czyli mniej więcej 6,3% więcej niż bez wzmocnień. Także i to jest liczba, którą bym zakładał, że daje ta druga argumentacja, czyli wzmacniająca obrażenia. Myślę, że daje właśnie około 6-6,5% uśredniając. I to jest tak jakby to meritum tego testu. Natomiast właśnie tutaj powtórzył się znów najniższy hit był znów taki sam, czyli 681. To jest nadal 5% ponad więcej niż bez wzmocnień, natomiast znów widzimy, że że to wzmocnienie sprawia, że te najniższe hity są w bardzo wąskim przedziale, bo w 60 hitach co najmniej dwa razy trafiło się 681, co najmniej dwa razy 1060, więc natomiast tutaj przy tej próbie najwyższe obrażenia to 950, czyli o 3% więcej niż bez jakiegokolwiek wzmocnienia. Także
no myślę, że możemy tutaj przyjąć, że mniej więcej 6-6,5% daje nam wzmocnienie Wishura, no i tak samo mniej więcej 6-6,5% daje nam wzmocnienie obrażeń Flamhura, z tym, że wzmocnienie Flamhura zawsze łączy się jeszcze ze wzmocnieniem jego obrażeń krytycznych, w związku z czym ta średnia podnosi się nawet do 8%. Także no myślę, że to całkiem już przyjemny i całkiem ciekawy bonus, bo jakby nie patrzeć, no o ile ten Flamhur jest generalnie dość znacząco słabszym spellem od Wishura, no bo to jest około 20% obrażeń, to jednakowoż te dodatkowe 8% to zawsze miły bonus. No pamiętajmy, że jeszcze jak dołożymy sobie do tego Taintera, czy tam tą muszkę, która za chwilę wyjdzie, która nawet będzie dawać 12% zwiększenia obrażeń krytycznych, do tego dochodzi nam ten bonus, no to te krytyki już naprawdę zaczynają wyglądać całkiem nieźle, nie? To jest w tej chwili 75, potem będzie 77%, chociaż chyba oni te itemy chyba ostatecznie na test serwerze pozmieniali, więc może w to nie wchodźmy, itemy nowe omówimy sobie w osobnym filmie. Natomiast na dzień dzisiejszy MS jest w stanie zapiąć 75% większe obrażenia z Flamhura, więc to już jest całkiem przyzwoicie. Natomiast jeśli chodzi o samą argumentację, podsumujemy, średnie obrażenia zwiększają się o 6 do 6,5%, minimalne około 5 w górę, 5 do 6, maksymalne około 3 do 6% nawet. Bym powiedział, przepraszam, 3 do 13%, no ale to wiadomo, że kryty. Więc ta różnica tutaj jest akurat dość spora. Jeśli wyeliminujemy kryty, to te maksymalne obrażenia się za wiele nie zwiększają, bo to tylko 3% dla Flamhura. Natomiast dla Wishura to jest w miarę stabilne. Jest to cały czas 6%. Troszeczkę pogmatwałem, natomiast tak to jest, jak filmy opierają się głównie i wyłącznie praktycznie na liczbach, to czasami jest to ciężko przedstawić, ciężko przetłumaczyć. Jeśli macie pomysły, jak można by poprawić metodologię tutaj testów, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać, co byście ewentualnie zmienili, co mogłem wytłumaczyć lub pokazać, przedstawić w tym filmie lepiej, no bo wiadomo, ja też chcę się rozwijać, chcę, żeby ten kanał zmierzał do przodu, a nie cofał się w rozwoju. No oczywiście za uwagę dziękuję. Pamiętajcie, jeśli filmy się podobają, no to warto może wesprzeć kanał. Pamiętajcie, żeby subskrybować, no i oczywiście łapy w górę. A ja za uwagę dziękuję, cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.